Nie ma śniegu, nie ma mrozu. Całe szczęście. Jest zimno, ale nie aż tak. Więc zapowiada się całkiem miły dzień. Dziś ma być dzień nawet ze słońcem, więc po tym froncie, który się przewalił, może będzie przyjemniej. Łabądki są na jeziorze. Sójka się odzywa. Jakieś pewnie kruki. O właśnie, przelatuje sójka. Niedaleko są domy, jakieś farmy, ale nie za bardzo widać ludzi. Może to są tylko letnie domy. Nie wiem. Dobrze, że wiata ma nowy dach, bo nieźle wczoraj padało i te podmuchy wiatru były bardzo niefajne, ale potem nagle zaczęło się uspokajać. Jak szłam spać, to już wiatr był znacznie mniejszy i w ciągu nocy zupełnie ustał, także teraz jest bezwietrznie. No tylko obawiam się, że wiatr postrącał te wszystkie złote listki brzóz i już nie będzie tak kolorowo jesiennie. No co zrobić? Idzie zima. Spodziewałam się czegoś większego, ale Furudal jest malutkie. Centrum składa się może z kilkudziesięciu domów i supermarketu. Linia kolejowa jest nieczynna, jest zarośnięta. No tutaj takie mikrocentrum i tam był supermarket. Zakupy mam zrobione i mam nabraną wodę z kranu. Tutejsze lasy są pełne różnych starych legend, legendarnych stworów, różnych zjawisk naturalnych, wokół których ludzie dawniej snuli różne właśnie baśnie i legendy. Ten kamień, no to jest taki polodowcowy granit i legenda taka może mało magiczna. Mówi, że jak się już do niego dojdzie, to na tym etapie jest się już bliskim płaczu, bo od rana idę cały czas w górę, a ten szlak prowadził z dawien dawna w letnie rejony pasterskie, więc ludzie tam często chodzili właśnie dokładnie tą ścieżką i pewnie na tym etapie byli już wykończeni, ale już niedaleko do wioski pasterskiej. Ale bardziej magiczna historia jest związana z taką dziurą w ziemi, która tutaj była. Po prawej stronie chyba od głazu, gdzieś tutaj była dziura bezdenna, w którą jeżeli rzucić kamień, nie było słychać, jak ten kamień upadał. Zimą wydobywało się z tej dziury ciepłe powietrze i bydło domowe nigdy nie podchodziło blisko tej dziury. Właśnie na dowód prawdziwości tej teorii, kiedy ustawiałam aparat, to noga wpadła mi w jakąś szczelinę. Ale tej właściwej dziury już nie ma, bo w 1950 roku, kiedy tutaj wycięto cały las, doszło do jakiegoś przesunięcia terenu i cała ta dziura się zapadła. Ale istniała, była prawdziwa i właśnie do 1950 można było ją oglądać. Chyba znalazłam pozostałość po tej dziurze. No faktycznie już jest tutaj ziemia i mech, no ale dawniej była to dziura bezdenna. Na szczycie wzgórza jest właśnie ta letnia farma. Właściwie to jest więcej farm w jednym miejscu.
tak rozsianych na całym wzgórzu, na południowym zboczu tego wzgórza od strony słonecznej, żeby było ciepło. Tego typu letnie farmy w całej Skandynawii były bardzo powszechne. Już mi się zdarzało spać w takich i podczas przejścia w Szwecji, i podczas przejścia w Norwegii. W Szwecji jest ich chyba więcej zachowanych, mam takie wrażenie. To są takie malutkie skanseny, gdzie sobie właśnie można łazić, ale niestety wszystkie domki są zamknięte. Jest chatka noclegowa i ona też jest zamknięta, więc byłoby spore rozczarowanie, gdybym się tu wybierała na noc. Jest sporo takich tych najstarszych zestawów, budynek mieszkalny z małą stodółką. I wczoraj byłam w błędzie, sądząc, że ta chatka noclegowa to jakieś wędzarnia i jakieś takie miejsce podszyte wiatrem i mało przytulne. To właśnie był budynek mieszkalny z paleniskiem na środku i tą dziurą w dachu, którą faktycznie się normalnie zasłaniało, tylko ta wczorajsza chatka nie miała klapki w dachu. No i pewnie ściany były uszczelniane i to było w lepszym stanie, kiedy było używane przez pasterki, bo to dziewczyny się zajmowały zwierzętami domowymi latem na tych pastwiskach. Zwierzęta pasły się w lesie, tak ekstensywnie w pewnym sensie. To był taki rzadki las, wygryziony z runa i z podszytu. I pewnie też trochę było wyciętego, żeby była jakaś taka trawa do zbierania na jesień, na zimę bardziej. No i te dziewczyny na noc zwierzęta wprowadzały właśnie do wewnątrz ogrodzenia, tak żeby żadne wilki czy niedźwiedzie tych zwierząt nie zeżarły. I były tutaj same, a faceci chyba przychodzili właśnie kosić trawę, bo wiem, że zwozili też trawę z tych wzgórz do wsi położonych niżej na zimę właśnie. Krowy, owce pewnie, na pewno kozy. Może jakiś drób też był, chociaż nie wiem, nie jestem pewna. No i robiły ser, doiły te krowy i te kozy, prawda, i zwierzęta się też cieliły i jak były właśnie takie bardziej potrzebujące opieki, to mieszkały w tej stodółce, która przylegała do budynku mieszkalnego, gdzie się pod dachem zachodzącym na siebie przechodziło, także można było bez wychodzenia na deszcz tam zajrzeć. Słoneczku ciepło, ale tak w ogóle to jest koło chyba plus 7 stopni dzisiaj, więc cały czas chłodno. No ale tutaj poza wiatrem i w słońcu naprawdę bardzo przyjemnie i mam piękny widok. To jak już jesteśmy przy tym widoku, to może wspomnę coś o geologii, układzie wzgórz i dolin, bo jest właśnie bardzo ciekawy. Dawno temu w okolice Slianu w środek Dalarny uderzył wielki meteoryt i uformował najpierw zagłębienie doliny, ale potem na skutek uderzenia jakby był ruch podłoża w odwrotną stronę i w efekcie na środku powstała góra, takie wzniesienie, wybrzuszenie, a dookoła jest zapadlisko i właśnie w tym zapadlisku są te duże jeziora. Siljan, Orsa i jeszcze mniejsze jeziora dookoła. Widać tam właśnie jedno z jezior i widać, że jest taki dołek. I tu dopiero jest krawędź tej całej doliny i już poza tym wydrążeniem meteorytu teren znowu się wznosi i dlatego ja teraz tak wychodziłam na tą górkę, jeszcze będę wchodzić na następną, choć mam wrażenie, że dziś tam nie dojdę znowu. Także bardzo, bardzo ciekawie też to wygląda geologicznie i przedwczoraj, jak szłam koło wodospadu, to w dolinie było widać takie pomarszczone osadowe skały. To właśnie ten meteoryt je tak skompresował i pokręcił, że obecnie są w ogóle poukładane w odwrotną stronę niż były pierwotnie, a pierwotnie wszystkie warstwy skalne były płasko ułożone.
źródełko przyszlakowe. Nie wiem, czy to jest to same co źródełko dla wioski, ale jest super woda, czyściusieńka, w ogóle nie żółta, przejrzysta, doskonała. Nie ma jak zapach torfowiska. Piękne torfowisko. Mech torfowiec, bagno zwyczajne i taki chłodny, świeży, żywiczno-sosnowy zapach, bo też i sosny tu rosną przecież. No ale ścieżka jest taka, że ledwo ją widać i idzie się nią dość opornie. Zastanawiam się, jak to zrobić, żeby jednak trzymać w lewej ręce kamerę. I też pewnie dlatego moje tempo nie jest najlepsze, no jednak do prawej. No nie jestem tu dla wyczynu, nie muszę zrobić jakiegoś dystansu dziennego każdego dnia grunt, żeby wrócić na wszystkich świętych do domu, więc nie będę się zmuszać do gnania. Spokojnie mogę szlak zrobić w 16-17 dni, także no muszę przestać sobie wyrzucać, że nie udaje mi się zrobić więcej niż 20-25 km dziennie, a w pierwszych dniach to zrobiłam tylko 12 i 15, no ale zaczęłam po południu. W każdym razie zaczęłam się trochę martwić tym, kiedy ja dojdę i ile ten szlak właściwie ma kilometrów, ale myślę, że jakoś da radę. No bo jestem tu dla relaksu, dla roztrenowania po lecie. Czas wypraw już minął, lato minęło i taki szlak właśnie średniodystansowy na jesień w październiku to jest dla mnie idealna właśnie metoda na takie uspokojenie się i nie wpadnięcie w dół, bo jak ktoś wraca z Truchajku i od razu idzie do pracy i jest skonfrontowany z tym miejskim życiem, od razu mnóstwo pracy, to strasznie to jest ciężko znieść mentalnie. A jak już tam się wróciło do domu, już się coś zrobiło, ale jeszcze się gdzieś jedzie i dopiero potem bierze do pracy, to jest trochę lepiej. No i też planuję jeszcze jakieś tam, wiadomo, bushcrafty i wędrówki po Polsce na późną jesień, zimę i wczesną wiosnę. No więc tak całkiem nie będę siedzieć przy komputerze cały czas. No ale to już jest chyba taka ostatnia, dłuższa wędrówka w tym roku. Także po prostu chcę się nią nacieszyć. Szczególnie, że dziś jest taki ładny dzień.
Chatka otwarta. I to jest też jedna z tych tradycyjnych chat ze stodółką, obórką po drugiej stronie zadaszenia, ale już unowocześniona. Boazeria jest na pewno taka 30-letnia maksymalnie, a do lat 60. włącznie były użytkowane tutaj te chatki w Djurberdze i były tu panie pasące krowy i owce. Fajne są lampy tutaj, taka klasyczna naftowa i jeszcze taka, czy to też jest naftowa? Zobaczcie, tu się chyba wlewa paliwo i tu to by było na gaz chyba, bo jest taka dysza. Znacie taką lampę? Super. Tutaj kolejna wioska pasterska, nazywa się Ongen, ale jest już posprzedawana na domki letniskowe, także one są tutaj poprzerabiane i już właściciele właśnie w weekend przyjeżdżają, gdzieś jest sobota i widziałam kilka aut. Tutaj jest mostek, a tutaj wiata. Prosiłam się, to jest prywatna wiata przy domu, no ale no nic się przecież nie stanie, jak sobie chwilkę posiedzę. Nie ma czegoś takiego jak targnięcie na teren prywatny w Szwecji, można chodzić po terenie prywatnym jak się chce. No, siedzenie pod wiatą może pod to nie podchodzi, ale ludzie są raczej mili, więc raczej nikt by się nie wkurzył o to. Jest zimno jak w psiarni. Trzeba było ubrać kurtkę, nie ubrałam i w związku z tym zaczynam właśnie dygotać z zimna, także przełknę jeszcze ze 2 łyki lodowatej wody i lecę dalej. Dotychczas na wszystkich większych ściekach wodnych były mosty. Ogólnie w Szwecji najczęściej są mosty, aż tu nagle się okazało, że na takim wartkim strumieniu mostu nie ma i trzeba brodzić. No, woda jest w tej chwili wysoka. Wszystkie rzeki są wysokie, widocznie dużo padało. Zresztą no tutaj chyba zawsze dużo pada. O matko. No i wahałam się strasznie długo. Nie mogłam się zdecydować, gdzie przejść, bo oficjalne znaki to są tutaj. O. No ale tu są jakieś takie głębie między tymi głazami i ja to nie miałam ochoty za bardzo tutaj i poszłam tam wyżej. Jest takie miejsce nad wodospadem, gdzie jest gałąź i taki kamień wystaje z wody dość wysoko i przeszłam ten główny nurt, złapałam się tej gałęzi, wskoczyłam na kamień, no i przeprawiłam się na drugą stronę, ale się nie spodziewałam tego na Siljansläden. Jakby jeszcze bardziej popadało, to nie wiem, byłoby to mało zabawne. No i zeszło mi oczywiście dużo czasu. Rozważałam wyjście jeszcze do następnej chatki za tą, która będzie za 3 km, ale chyba już mam dość i osiądę w tej najbliższej. I jakaś taka bardzo ciekawa dziura w ziemi tutaj. Czy ona jest naturalna? Wydaje mi się, że nie,
Wydaje mi się, że to może być pozostałość pułapki na renifery z czasów łowców reniferów z paleolitu. Bo tutaj jest terasa rzeczna, bardzo stroma i można je było może zapędzać i inaczej by się jakby roztrzaskały, spadając z tej terasy. Więc może coś takiego. Ewentualnie jakieś polodowcowe utwory, ale w takim razie dlaczego tylko jedna ta dziura? W sumie tych dziur do łapania reniferów też mogłoby być więcej. Nie napisali nic, nie ma żadnej tablicy informacyjnej. Bardzo imponujący most kolejowy. Piękny jest ten kanion, ciągnie się kilometrami. I tutaj jeszcze jest jedna ciekawa konstrukcja. Dawna chyba zapora, jest taki długi metalowy ślizg. Nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć, ale tutaj się ta woda przelewa przez taką rampę, że ona jest z betonu zrobiona raczej. I tam jest zapora, nad którą jest most, tylko że tam już nie ma zapory. Normalnie rzeka się przelewa nad takim mostem, którym będę szła jutro. Także może to jest po prostu pamiątka po dawnej działalności ludzi. Nie wiem. Jutro rano przejdę na drugą stronę tych wodospadów. Teraz się wracam. Poszłam tam, bo chciałam sprawdzić, czy wszystko jest ok z tym mostem, bo już jeden strumień. Teraz się zaczęłam bać, że będę musiała przejść tą rzekę w brud. Na szczęście nie. I chciałam też zrobić zdjęcia i sfilmować, zanim zacznie padać. I właśnie zaczęło padać. Szare chmury z nadgórsk skandynawskich przypłynęły. W prognozie nie było wielkiego deszczu, ale zobaczymy, co z tego będzie. A śpię dzisiaj tutaj. Kolejna chatka, taka sama jak te poprzednie. One są wszystkie takie same. O. O. No, dosyć stara i klepisko takie, a nie, są płytki, no to dobrze. Taka sama jak poprzednie, tylko nie taka czyściutka i milutka, ale będzie dobrze. Nie ma drewna, no bo miejsce jest uczęszczane i drewno zostało wypalone. Lasy państwowe dostarczają, ale jak jest bardzo dużo chętnych, no to się wypala. Także zanim zacznie całkiem lać, muszę jeszcze iść po jakieś gałęzie, bo nalało mi się wody do skarpet wodoodpornych przy tej przeprawie, że fajnie byłoby się wysuszyć. No i w ogóle przy tej temperaturze miło jest siedzieć przy ogniu wieczorem. W ogóle jest miło siedzieć przy ogniu wieczorem. No i w zasadzie nie jest już tak bardzo zimno jak było, bo te chmury przykryły pierzynką kulę ziemską. Półwysep skandynawski, jest nieco cieplej, ale i tak jest zimno. A tuż za mną jest, za chatką jest linia kolejowa właśnie, od tego mostu się ciągnąca. Ona jest czynna, bo były przejścia, 3 w sumie, przez te tory i widać, że są wyjeżdżone, ale to nie jest żadna główna linia. To znaczy tak, Szwecja ma 2 główne linie, północ-południe. Jedna jest wzdłuż morza, a druga jest Inlandsbanan, czyli kolej wewnętrzna, w głębi lądu będąca. I tą właśnie w głębi lądu to rzadko cokolwiek jeździ, ale coś jeździ, a na pewno jakieś towarowe pociągi puszczają, więc może coś przejedzie. Mam cały zbiór różnych absolutnie przypadkowych patyków. Większość jest mokra, część jest średnio sucha, może kilka jest suchych, więc szanse na rozpalenie ogniska są marne, szczególnie, że kora brzozowa, jaką znalazłam, jest przepróchniała. No ale po prostu wszystko tu jest wyzbierane i nic nie ma. A obok jest wycięty las, więc też tam wiele nie ma. No, spróbuję. Ostatnio się udało. Gwarancji nie ma. Zapalniczka ogrzana. No to próbujemy. A może sobie światło zrobię. Więcej kory. No, aha, tu, dobra.
bo to wszystko trzeba robić bardzo szybko, zanim się nie schrzani. No nie chce się ta kora palić, no oczywiście. Tu mam takie 4 suche szczapki. One są zbatonowane przeze mnie lewą ręką, bo prawą nie mogę. Że porcjowanie drewna idzie mi też fatalnie. No zobaczymy. Tam się pali. Jakaś nadzieja jest. Dobra, to lecimy z wrzą.